1942 roku na terenie Iranu znalazło się ponad 100 tysięcy Polaków. W większości byli to żołnierze polskiej armii tworzonej przez generała Władysława Andersa, aczkolwiek nie zabrakło pośród nich również ponad 40 tysięcy kobiet i dzieci. Na terenie Iranu Polacy spotkali się z olbrzymią sympatią i zrozumieniem, które bardzo często podawane jest jako koronny przykład przyjaźni łączącej nas z tym odległym i egzotycznym krajem. Pojawia się jednak pytanie, czy faktycznie tak było i na ile decyzje państwa irańskiego były w tym wszystkim suwerenne. Jak było naprawdę i kto w rzeczywistości pomógł Polakom w tym trudnym czasie? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Małgorzata Klamra. Obecność odrodzonej po 123 latach zaborów Rzeczypospolitej już 26 sierpnia 1919 roku została oficjalnie uznana przez Persję, co zapoczątkowało przyjazne relacje łączące nas z tym odległym o tysiące kilometrów krajem. 6 lat później do Teheranu przybył zaś pierwszy przedstawiciel państwa polskiego Stanisław Hempel. Ten urodzony w Lwowie dyplomata, najpierw jako chargé d'affaires, a następnie poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny, godnie i skutecznie reprezentował nasz kraj. Jego przybycie zbiegło się również z otwarciem perskiej placówki w Warszawie, co skutecznie ugruntowało wzajemne relacje. Mimo tego, iż polska polityka na wschodzie skupiała się przede wszystkim na kontaktach z Chinami, Japonią oraz Turcją, to starano się nie zaniedbywać kontaktów z Persją, co zaowocowało w 1927 roku podpisaniem traktatu o przyjaźni wraz z traktatem handlowym. Kontakty między Warszawą a Teheranem uległy pewnemu osłabieniu w latach 30., co było efektem zaangażowania się Polski w sprawy europejskie, jak i również postawieniu przez znajdującą się pod rządami szacha Rezy Pahlawiego Persję nacisku na politykę wewnętrzną, co zaowocowało westernizacją państwa oraz zmianą jego nazwy na Iran. Polska utrzymywała swoją obecność w rejonie Morza Kaspijskiego, a polska placówka w Teheranie posiadała świetną radiostację i jeszcze lepszych wywiadowców, którzy uważnie przyglądali się temu, co robi Związek Sowiecki. Ta sytuacja została brutalnie i dramatycznie przerwana wraz z wybuchem II wojny światowej. Globalny konflikt nie tylko skomplikował sytuację Rzeczypospolitej jako takiej, ale również łączące ją relacje z innymi państwami, nawet tymi odległymi. Znajdujący się w ciągłym zagrożeniu ze strony Sowietów Iran w naturalny sposób lgnął do III Rzeszy Niemieckiej i pozostawał z Berlinem w bardzo dobrych stosunkach. Hitler starał się wykorzystać ten fakt i wywierał bardzo silne naciski na Teheran, by ten, w obliczu przegranej Polski, zaakceptował nieistnienie państwa polskiego i usunął ze swojego państwa wszystkie placówki Rzeczypospolitej. Po dość długim wahaniu, latem 1940 roku, państwo irańskie odmówiło Niemcom. Kolejne miesiące II wojny światowej, szczególnie od momentu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, jasno pokazywały, że Iran jest państwem o znaczeniu strategicznym. Ten bogaty w ropę naftową kraj bardzo szybko okazał się niezastąpiony dla walczących z Hitlerem mocarstw zachodnich, a przy okazji stanowił jedyne lądowe połączenie ze Związkiem Sowieckim, nowym członkiem antyniemieckiej koalicji. Iran był jednak teoretycznie państwem niepodległym, suwerennym, prowadzącym swoją własną politykę zagraniczną oraz wewnętrzną, utrzymującym na swoim terytorium niemieckich specjalistów, którzy stanowili potencjalne zagrożenie dla aliantów. Wielka Brytania i Związek Sowiecki wystosowały nawet żądanie wydalenia Niemców z Iranu, czemu Teheran odmówił. W obliczu tego faktu wojska brytyjskie i sowieckie podjęły decyzję o wkroczeniu na tereny dawnej Persji i wzięciu spraw we własne ręce. Plany aliantów okazały się zresztą szeroko zakrojone. Nie tylko wydalono Niemców, usunięto ich przedstawicielstwo i zlikwidowano wszelkie instytucje, ale również zmuszono szacha Rezego Pahlawiego do abdykacji na rzecz jego syna, Mohameda Rezy Pahlawiego, którego poglądy były dużo bardziej proalianckie. Dzięki temu manewrowi już 29 stycznia 1942 roku podpisano specjalny dokument, w świetle którego państwo irańskie teoretycznie pozostawało państwem niepodległym, a państwa alianckie zobowiązywały się do pomocy militarnej dla Teheranu na wypadek konfliktu zbrojnego. W praktyce jednak państwo irańskie stawało się strefą okupowaną i jedną wielką bazą wojskową dla sprzymierzonych.
W praktyce Iran utracił niemal całą suwerenność, a już na pewno decyzyjność w sprawach o znaczeniu politycznym. Alianci zajęli północną i południową część państwa. Sowieci wkroczyli na tereny Azerbejdżanu i prowincję Gilan oraz Mazanderan przy Morzu Kaspijskim, jak i również prowincję Kurasan na terenie Uzbekistanu. O ile w strefie zajętej przez Brytyjczyków, która rozpościerała się na terenie południowo-zachodniego Iranu, można było jakoś jeszcze porozmawiać z okupantami, o tyle w strefie zajętej przez Moskwę nie było żadnej dyskusji. Moskwa zlokalizowała na terenie zajętej przez siebie strefy aż 75 000 żołnierzy Armii Czerwonej i za nic sobie miała to, co myśli Iran. Zajęcie bogatych złóż ropy, znajdujących się głównie w strefie okupowanej przez Brytyjczyków, spowodowało, że Iran utracił argumenty natury gospodarczej, co uniemożliwiło prowadzenie jakiejkolwiek polityki wewnętrznej oraz zagranicznej. O wszystkim, w tym takich kwestiach jak przyjęcie ponad 100 000 polskich uchodźców, decydowały władze okupacyjne, Brytyjczycy. To również oni byli niejako pomysłodawcami tego, aby ewakuować Polaków ze Związku Sowieckiego na tereny Bliskiego Wschodu. Gwoli uporządkowania sobie wszystkich informacji zadajmy pytanie, jacy to byli Polacy i w jakich okolicznościach znaleźli się na terenie Związku Sowieckiego. Szacuje się, że w tamtym okresie, w 1941-1942 roku, na terenie Związku Sowieckiego znajdowało się nawet do 2 miliona Polaków, którzy znaleźli się tam czy w wyniku zsyłek XIX-wiecznych, czy po 17 września 1939 roku, kiedy to Moskwa zajęła polskie województwa wschodnie. Wraz z niemiecką agresją na Rosję sowiecką Moskwa zaczęła rozpaczliwie poszukiwać kontaktu z mocarstwami zachodnimi, które były przecież związane sojuszem z Polską. Stalin, jako niedawny agresor i zaborca, musiał wziąć to pod uwagę i zmienić swoje podejście względem Polaków. Zaowocowało to specjalnym porozumieniem, które do historii przeszło pod nazwą Układu Sikorski-Majski i zakładało nie tylko zwolnienie Polaków z łagrów oraz więzień, ale również sformowaniu z nich specjalnej armii polskiej na wschodzie, która weźmie udział w walce z Niemcami. Tą drogą zwolniono około 390 000 obywateli przedwojennego państwa polskiego, aczkolwiek są to szacunki bardzo orientacyjne. Ta skądinąd skromna w skali wszystkich Polaków liczba wynikała z faktu, że Moskwa zezwoliła na amnestię jedynie względem aresztowanych po 17 września 1939 roku. Warto również zauważyć, że niektórzy z uwięzionych nie doczekali amnestii i nie mogli znaleźć się wśród uwolnionych, czego najbardziej dramatycznym przykładem było 20 000 polskich oficerów zamordowanych w Katyniu wiosną 1940 roku. Tym niemniej do zorganizowanych na terenie Uzbekistanu i Kazachstanu punktów zgłaszało się coraz więcej Polaków, w tym bardzo dużo osób cywilnych, kobiet oraz dzieci. Ich stan był fatalny, byli wycieńczeni oraz głodni. Ich sytuację pogarszała również polityka sowiecka, która z jednej strony nie była w stanie dostatecznie wyekwipować polskich żołnierzy, chociaż do tego się zobowiązała, ale również ograniczała racje żywnościowe. Tym ludziom groziła katastrofa. Problem ten dostrzegli Brytyjczycy, którzy zaproponowali generałowi Andersowi, by ten ewakuował swoich żołnierzy na teren Bliskiego Wschodu i zaangażował ich do walk przeciwko Niemcom. Generał, będący absolutnym bohaterem tamtych czasów, nie czekał na dalsze zachęty i przystąpił do organizowania akcji ewakuacyjnej, którą objęto nie tylko żołnierzy, ale również, co wynikało z inicjatywy Władysława Andersa, ludność cywilną. Przed historyczną falą liczbę Polaków mieszkających w Iranie szacowano na zaledwie 120 osób. Nie powinno więc dziwić, że przybycie aż 120 000 naszych rodaków wywołało olbrzymie wyzwanie administracyjno-organizacyjne, któremu nie udałoby się sprostać, gdyby nie walna pomoc Brytyjczyków. Pierwsza fala polskich uchodźców dotarła do Teheranu 30 marca 1942 roku. Od tego też dnia niemal codziennie z rejonu Morza Kaspijskiego do Iranu docierały kolejne transporty Polaków liczące od kilkuset do nawet 1500 osób. Droga była wymagająca, kręta, górzysta, bardzo skomplikowana, to też zazwyczaj dzielono ją na dwie części, z przystankiem w miejscowości Kazwin, gdzie następował nocleg, po którym ruszano w kierunku Teheranu. Po dotarciu do stolicy Iranu Polaków przenoszono do specjalnych obozów, które nazywano osiedlami. Początkowo powstało ich 4. Pierwszy powstał 8 kwietnia, a ostatni na przełomie 1942 i 1943 roku. Obozy znajdowały się w miejscowości Dosthan-Tapeh, Yusufabad i Shimran Road, gdzie ulokowano ponad 300 dzieci. Warunki panujące w obozach były, mimo różnych działań podjętych przez Brytyjczyków, raczej trudne, ale nie beznadziejne. Główną przyczyną niedogodności był przede wszystkim klimat.
ciepły i duszny oraz brak miejsca. Uchodźców było bowiem więcej niż początkowo przewidywano. Poza tym wszyscy doceniali, że udało im się uciec z sowieckiego piekła, w którym groziła im śmierć i to być może ta najgorsza śmierć z głodu lub wycieńczenia. Poza tym osiedla, obozy organizowane przez Brytyjczyków, a później prowadzone przez Polaków, miało naprawdę niezłe zaplecze, niezłe sanitaria, niezłą organizację, co w porównaniu z tym, co panowało na terenie Związku Sowieckiego, jawiło się jako raj. Ze względu na duże zapotrzebowanie Brytyjczycy założyli osiedla również poza Teheranem, przede wszystkim w Achwacie i Meszhedzie, skąd jednak bardzo szybko przesiedlano Polaków do innych państw. Prawdą pozostaje bowiem, że Iran nie stanowił najbezpieczniejszego miejsca dla ludności cywilnej. Znajdujący się blisko frontu, stanowił cel niemieckiej ekspansji. Odnośnie do pomocy, która była niesiona Polakom, to warto zauważyć, że rząd Jego Królewskiej Mości nie tylko organizował osiedla dla Polaków, ale również użyczył Polsce dodatkowej pożyczki, którą można było przeznaczyć i trzeba było przeznaczyć na cele cywilne. O ile Brytyjczycy pomagali w zaopatrywaniu Polaków w żywność w momencie ich ewakuacji, to już na terenie obozów te zadania musiała realizować strona polska, co czyniono w oparciu o otrzymane pieniądze. Warto również zauważyć, że Polakom jako członkom koalicji antyhitlerowskiej pozwolono korzystać z zaopatrzenia pochodzącego z Lend-Leasu. Pomoc Brytyjczyków, mimo korzyści, które niewątpliwie uzyskali z obecności andersowców, była ogromna i gdyby nie ona, nie udałoby się pomóc tak wielu Polakom. Kolejnym podmiotem, a w zasadzie podmiotami, które niosły pomoc dla uchodźców, były organizacje kościelne, takie jak Siostry Zakonne, Organizacja Akcji Katolickiej, Kościół Anglikański oraz Watykan, który udzielał pomocy finansowej przeznaczonej na potrzeby polskich dzieci. Poza tym organizacje kościelne zakładały specjalne placówki, w których roztaczano fachową opiekę nad niejednokrotnie wynędzniałymi i wykończonymi przez sowiecki reżim Polakami. Dobrym przykładem placówki, która była organizowana charytatywnie przez Kościół, było osiedle polskich dzieci w Isfahanie. Funkcjonowało ono do 1945 roku, przez cały ten czas reprezentując bardzo wysoki poziom. Sam Isfahan był zresztą nazywany miastem polskich dzieci. W kontekście pobytu Polaków w Iranie bardzo często mówi się o działalności kulturalnej, jaka rozwinęła się w tym miejscu. Warto jednak zauważyć, że było to zasługą przede wszystkim strony polskiej. Iran nie organizował dla Polaków szkół, czasem oczywiście udostępniał na te potrzeby lokale, często nieodpłatnie, ale za organizacją instytucji stała przede wszystkim strona polska i polska kadra. Prym w tych działaniach wiodła polska inteligencja, harcerstwo oraz ognisko PCK. Warto również zauważyć, że bardzo ważną organizacją było Towarzystwo Studiów Irańskich prowadzone przez profesora Sukienickiego, które zrzeszało absolutną elitę obecną na tamtym terenie. Bardzo ważne były również koła i aktywność polityków, chociaż to, jak to najczęściej bywa w naszej historii, częściej dzieliło rodaków niż jednoczyło. Czy to oznacza, że mieszkańcy Iranu w ogóle nie pomagali Polakom? Oczywiście nie i jak najbardziej włączyli się w ogólny trend niesienia wsparcia dla naszych rodaków. Była to z jednej strony ta największa i tym samym najtrudniejsza do zbadania pomoc oddolna, w ramach której mieszkańcy Iranu dostarczali Polakom różnego rodzaju przedmioty oraz produkty. Z drugiej strony miejscowe władze nieodpłatnie udostępniały Polakom lokale, w których ci organizowali czy instytucje kultury, czy instytucje mające na celu niesienie pomocy dla swoich rodaków. Warto również zauważyć, że rząd irański udzielał rozmaitych pożyczek pod postacią niezbędnych produktów oraz żywności, co o tyle zasługuje na uwagę, że sam Iran cierpiał w tym czasie na niedobory żywności. Trudno jednak mimo wszystko mówić tutaj o zorganizowanej akcji politycznej państwa irańskiego, które z całym dla niego szacunkiem nie miało zbyt wiele do powiedzenia w tej sprawie i musiało akceptować decyzje podejmowane przez Londyn, zarówno jeśli chodzi o przybycie Polaków, ich osiedlanie, a następnie ewakuację. Spośród około 40 000 polskich uchodźców cywilnych znacząca część opuściła Iran jeszcze w czasie wojny. Jak ustalił Janusz Wróbel, autor monografii poświęconej polskim uchodźcom ze Związku Sowieckiego, do końca 1943 roku liczba Polaków skurczyła się aż o 23 775 osób. Kolejne ewakuacje prowadzono w następnych miesiącach, aż w konsekwencji na miejscu pozostało 9221 osób, z czego 3933 w Teheranie, 2388 w Isfahanie, 2834 w Achwazie i 66 w Meszhedzie.
W połowie października 1944 roku Polacy w Iranie liczyli już tylko 5542 osoby, by w październiku liczba ta spadła do 4531 osób. Koniec wojny przyniósł kolejne ewakuacje, które prowadziły do Syrii, Libanu, Indii, a nawet Nowej Zelandii. Jeśli chodzi o Iran, to na terenie tego państwa do dzisiaj można znaleźć ślady bytności Polaków, których najlepszym przykładem są cmentarze w Teheranie oraz Isfahanie. Powyższy film w najmniejszym stopniu nie ma i nie miał i nie będzie miał na celu bagatelizowania czy tym bardziej deprecjonowania pomocy, z jaką Polacy spotkali się na terenie Iranu podczas II wojny światowej. Naszym celem było przede wszystkim dokładne przeanalizowanie okoliczności, w jakich się to odbyło oraz przyczyn, dla których Polacy mogli szukać schronienia w dawnej Persji. A tą przyczyną był fakt, że Iran w tamtym czasie był zajęty przez Wielką Brytanię, czyli polskiego sojusznika, który był przychylnie nastawiony do Polaków oraz generała Andersa, widząc w tym oczywiście własne korzyści, ale też chcąc wywiązać się ze zobowiązań sojuszniczych, co zrobił w 100%, jeśli chodzi o tę konkretną sytuację oczywiście. Rząd irański mógł się temu tylko przychylnie przyglądać i zrobił to, co też zasługuje na uwagę, ale nie znaczy, że to Iran w 100% niósł pomoc dla Polaków podczas II wojny światowej. W internecie można przeczytać dzisiaj dosłownie wszystko, a tak popularne, krótkie formy przekazywania informacji nie pozwalają na pełne zobrazowanie danego zagadnienia, przez co okazują się doskonałym narzędziem do prowadzenia manipulacji, agitacji, indoktrynacji i dezinformacji. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić pana Huberta Sobolewskiego, Tomasza Sadurskiego, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Małgorzatę Klamrę, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Pawła Łabno, Ewę Ogrodnik, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Krzysztofa Piotrowskiego, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Michaela Fendricha, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Julie Clark, Pawła Smolińskiego, Urszulę Babiuch, Katarzynę Rusnak, Aleksandrę Jakubiak, Piotra Sadorskiego i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.